czajnikowy.pl. Dobra herbata. Sezon na tegoroczne świeże Darjeelingi z pierwszego zbioru jest w pełni. Kto miał się napić, już się napił. Minął już taki pierwszy boom i teraz jesteśmy na etapie degustowania coraz to większej liczby ogrodów i rozpijamy się jak to zwykle w maju w świeżych Darjeelingach i nie możemy również nie wspomnieć w tym roku o Darjeelingach. Jeżeli ktoś się nie orientuje i pierwsze słyszy, to Darjeeling to region w zachodnim Bengalu, w północnych Indiach, u podnóża Himalajów. Kiedy widzimy jakieś zdjęcia, reklamy, plakaty herbaty, gdzie właśnie pani zbiera ponczusie herbaciane, a w tle ma Himalaje, to właśnie Darjeeling. Bardzo słynne miejsce, bardzo słynna herbata. Jest tam ponad 80 ogrodów, które mają już po 150 lat nawet, założone w czasie brytyjskiego panowania i oczywiście produkują ciągle wyśmienitą herbatę odmiany chińskiej, produkowanej właśnie w takim dość specyficznym, górzystym terroir. Również w obrębie Darjeelingu znajduje się najwyżej położona na świecie plantacja herbaciana, aczkolwiek różnie się o tym mówi. Niektórzy twierdzą, że to w Nepalu jest jeszcze wyższa. Tak czy inaczej, świeży Darjeeling z pierwszego zbioru to coś, co nas zachwyca i tym razem chcielibyśmy się zastanowić, dlaczego. Czym ten pierwszy zbiór tak naprawdę się różni od kolejnych zbiorów? A zbiorów jest tam kilka. Oczywiście pierwszy zbiór, który ma miejsce w zależności od pogody, od tego jaka jest wiosna, to czasem już nawet pod koniec lutego, ale zwykle marzec, kwiecień jest zbierany, w maju już jest dostępny w naszych sklepach. Drugi zbiór, czyli po prostu drugi zbiór, tak jak ten jest pierwszy, ten następny jest drugi, no to oczywiście kiedy po tym pierwszym zbiorze odrosną listki, roślina znowu wypuści nowe i no po prostu jest to zbierać. Wtedy mamy drugi zbiór. Między nimi pojawia się jeszcze in between, czyli taki zbiór międzyzbiór, taki pół pierwszy, pół drugi i on się nie odbywa zawsze, to tylko wtedy, kiedy na przykład mamy wyjątkowo sprzyjające warunki pogodowe albo jakieś tam ogrody gdzieś niżej położone, to zdąży to jeszcze odrosnąć, więc możemy pozbierać ten międzyzbiór, ale to nie jest, to jest bardziej taka ciekawostka. Później mamy zbiór trzeci, czyli letni, czyli odbywający się już w czasie monsunowych deszczy i te deszcze sprawiają, że zbiór jest obfity i niskiej jakości. Raczej się z niego tak nie cieszymy. No i ostatni zbiór jest zbiorem jesiennym, gdzieś w październiku, nawet w listopadzie już jest zbierany, znowu jest lepszy. No i właściwie tyle. Ten jesienny też nie wszędzie się udaje, to też zależy od pogody, aczkolwiek niektórzy czekają na niego tak jak na ten pierwszy. Czym się charakteryzują? Zauważcie, mamy przygotowane dwie herbaty i zaparzone dwie herbaty, a do pokazania mamy trzy. I w sumie dwie z nich wyglądają bardzo podobnie, a jedna zupełnie inaczej. Ta jedna wyglądająca zupełnie inaczej to jest właśnie zbiór pierwszy. Jest bardziej zielona, ma takie zielone listeczki. No właściwie ktoś, kto się nie orientuje, to mógłby nawet stwierdzić, że to jakaś taka dziwna zielona herbata. Jeśli by usłyszał, że to czarna, to już w ogóle byłby zdziwiony. Jej napar no żółciutki, bledziutki, no prawie że zielony. A z kolei następne dwie, mamy tutaj zbiór drugi i zbiór jesienny, te wyglądają dość do siebie podobnie. Wyglądają jak takie typowe Darjeelingi. Są rzeczywiście trochę jaśniejsze niż można by się spodziewać po czarnej herbacie, ale na pewno nie przypominają swojej wiosennej koleżanki. Napar drugiego zbioru również już bardziej przypomina czarną herbatę, to co chcielibyśmy pod hasłem czarna herbata widzieć. O co chodzi? Czy to jest tak, że te wiosenne listeczki są takie delikatne i takie malutkie i takie kochane, że robią aż taki łagodniusi napar? Otóż nie, bo właśnie z takiego wiosennego zbioru można zrobić rasową czarną herbatę, która się naparzy ciemno i będzie ciemna. Pierwszy zbiór, z uwagi na to, że jest taki ceniony, łagodny, delikatny i ma tyle fantastycznych aromatów w sobie, które to roślina wypuszcza po tym, jak nagromadziła przez całą zimę, kiedy budzi się do życia po tym stanie uśpienia, wypuszcza w te pączki wszystko co pyszne, więc my nie chcemy tego stracić, stłamsić, ukryć. Dlatego od lat 70. Ograniczono utlenianie herbaty czarnej z
pierwszego zbioru w Darjeeling. Wcześniej ten pierwszy zbiór wyglądał tak jak ten drugi i następne, ale właśnie wprowadzono takie leciutkie tylko utlenianie. Tak naprawdę ta herbata trochę się wymyka z klasyfikacji, ponieważ po tym, kiedy ją zbierzemy, przechodzi bardzo długie więdnięcie. Więdnie i więdnie i więdnie, a potem przechodzi bardzo krótką oksydację, bardzo krótkie utlenianie, które od razu jest przerwane i mamy. Jest taka. Więc w sumie co? No, czarna, no technicznie czarna, bo przeszła tę fazę utleniania właśnie po więdnięciu i było to celowe i świadome i w ogóle, ale to no, z drugiej strony trochę bliżej jej do białej, no bo jednak to więdnięcie było tak długie, że ona się trochę utleniła, może trochę uląk, bo ona nie jest w pełni utleniona. Zauważcie, normalne więdnięcie odbywa się, aż się odparuje z liści około 30-35% wilgoci, a w Darjeelingu jest na odwrót. Tutaj się więdnie, aż zostanie te 35% wilgoci. Odparowujemy 70% wody prawie stamtąd, więc tak naprawdę bardzo długo. No więc niektórzy mówią, że to jest herbata długo więdnięta. No i taka nowa kategoria. No coś to niby mówi. No pamiętajmy o tym, że jest to po prostu technicznie herbata czarna, ale bardzo dziwna, bardzo nietypowa i robiona w bardzo nietypowy sposób. I dlatego ona jest taka zielona i taka blada i taka aromatyczna. Drugi zbiór robi się już normalnie. No normalnie jak na Darjeeling, bo tak naprawdę to wciąż nie jest w pełni utleniona herbata, tak jak się spodziewamy tam ze Sri Lanki, z Kenii, takiej czarnej herbaty mocnej. No to nie jest to. Tutaj też nie doprowadza się tego utleniania do końca. Tutaj staramy się jednak wydobyć już trochę inne nuty. Zauważcie, drugi zbiór jest już cieplej i jak przeczytałem, co ciekawe, robale się już budzą, które przy pierwszym zbiorze jeszcze ich nie ma. Budzą się robale, zaczynają atakować liście, zaczynają je nagryzać, zaczyna się wydzielać ta żywica liściowa, starająca się zagoić te ugryzienia. Wpływa to na aromat, pojawiają się takie miodowe nuty. W każdym razie tutaj złapiemy już w Darjeelingu to, co jest w nim takie cenione, czyli to winogrono, tę charakterystyczną nutę winogronową, i drugi zbiór stara się to wyciągnąć. O ile pierwszy zbiór jest ziołowo-trawiasto-brzoskwiniowy, jabłkowy, o tyle drugi zbiór jest już winogronowy i pojawiają się tam już takie nuty miodu, słodu, takie już bardziej podobne do czarnej herbaty. Zbiór monsunowy, którego tutaj akurat nie mamy, bo szczerze mówiąc w większości sytuacji przeznaczony jest do robienia blendów. Jest to herbata słaba, którą się zbiera tam w obrębie tego zbioru, właściwie co 10 dni nawet ona odrasta. Leje deszcz, wypłukuje z gleby wszystko, co tylko się da, jest za mokro, herbata rośnie za szybko, no i w sumie to nic szczególnego się wtedy nie wydarza. Robi się po prostu takiego masowego Darjeelinga zmieszanego. No i ta jesień to znowu jest czas, kiedy już czekamy bardziej, kiedy już herbata jest wyższej jakości i kiedy w Darjeelingach pojawia się bardzo charakterystyczna nuta drzewno-ziemista. Jesienny zbiór Darjeelinga jest jak najbardziej winogronowy, ale z ziemistym drewnem. I to jest tak fantastyczne jak ten pierwszy zbiór. I ludzie czekają na to, ale nie wszędzie się udaje. Niektóre ogrody słyną ze swojego jesiennego zbioru. Tak czy inaczej, tyle. Tak wygląda mniej więcej przegląd tych zbiorów, tak wygląda mniej więcej to, czym tam się tak naprawdę cieszymy w tych Darjeelingach. I teraz cieszymy się zbiorem pierwszym, więc pijmy jak najwięcej i porównujmy między sobą ogrody. To jest w sumie trochę dla wielu osób abstrakcyjne, ale dla innych jest to naprawdę ekscytujące, bo trudno nam porównać zeszłorocznego Darjeelinga z tegorocznym Darjeelingiem, no bo jeśli nawet gdzieś go mamy jeszcze w szufladzie z zeszłego roku, to on już nie reprezentuje sobą tego, co reprezentował zeszłej wiosny, więc takie porównywanie nie ma sensu. Więc ludzie porównują słynne ogrody, które się od siebie różnią, różnym charakterem. No i możemy w ten sposób też mieć jakiś taki wachlarz. Tak czy siak, czekamy na zbiór drugi, w międzyczasie in between, może też będzie fajny, ale pierwszy, no każdy powinien sobie jakąś opinię na temat pierwszego zbioru Darjeelinga wyrobić. Ja też wyrabiam, uwaga, będę pił. To tyle. Ciekawi jesteśmy, czy Wy lubicie Darjeelingi, czy widzicie różnicę między tymi zbiorami i który zbiór jest Wasz ulubiony. Czy jesteście raczej ci jesienni, czy ci fetyszyści, czyli first flush, ekscytujący się zbiorami wiosennymi. Piszcie do nas i do zobaczenia na czajnikowy.pl. Spoko. Ale dobre. Czajnikowy.pl